No jest pierwsze branie po, nie wiem, dosyć szybko. Linek. Tego się nie spodziewałem. Spodziewam się tu bardziej jazia i w sumie to ja bardziej łowiłem na 15 metrów tej jazie tutaj i teraz się zastanawiam. Daję siatkę full małże, 20 i muszę zobaczyć. Jeden zestaw może bym wrzucił na 15, tak jak zawsze łowiłem. I to sobie będę łowił właśnie na kukurydzę sztuczną małżę. I zobaczymy. Jestem 50-80. Jak ustalę, to oczywiście jak zwykle na początku filmu widzieliście dokładne kordy i dokładny klips, a ja sobie jeszcze muszę zobaczyć, czy to będzie bardziej 15 czy 20. Oczywiście można byłoby użyć przynęty tego typu, czy ja to mam, o, świerszcza na przykład. No, raczej świerszcza się łowił, albo kukurydza. Też można próbować kukurydzę albo świerszcza. Jak ktoś chce, powinny te jazie brać. Zobaczymy. Widziałem, że zmięty złowił chyba 4-6 kg. Pogratulowałem. Się pytam, czy przyłów. Powiedział, że nie, że celowe, czyli był tutaj faktycznie na tym spocie. Tak się okazało. Także no ja też nie mam jazia na tym koncie, z tego co pamiętam. Chciałbym troszkę zaliczyć w końcu, może się uda. A poza tym byłem na miedzianym, na chtłubie i na bursztynowym. Wszędzie sami wiecie, jaka jest pogoda dzisiaj. Tu w ogóle się na to nie patrzy w zasadzie. Najgorsze są te temperatury. Tu jest zmniejszona. To ostatnio nagrywałem film, to z tego co wiem, to dalej ten spot ostatni tam na te 8 metrów działa. Na miedzionym byłem na 2 spotach. Nie było brań. Nie było brań. Na niedźwiedzia chcę iść. Zobaczyć na 44,50 za złotym linem, ale bardziej się nastawiam na to, że będzie normalna w końcu temperatura. Nie chciałbym iść teraz nagrywać na podwyższonej, pójdę i nagle będzie normalna. Ja wam pokażę, bym złowił tego złotego lina i okazałoby się, że one brały tylko na podwyższonej i normalnej. Sami wiecie jak jest, także ja sobie poczekam, może jeszcze dzisiaj pójdę to nagrać, a jak nie to w czwartek się tam wybiorę. Achtuba stałem na 3 spotach za Buffalo. Głównie na 141 byłem 2 razy i tam brały amury i brały mi zwykłe karpie. Miałem jednego Buffalo. Jednego. Ponad godzinę stania. Także no jest dziwnie. A to też widzicie. Tu podobno biorą. 3 minuty mówię. Na razie brania nie mam. Poza tym jednym linem. Dobra, ja sobie tu wyczekam. Będą brania, to ja wam je pokażę. Dobra, jest jakieś ciekawe branie. I taka ciekawostka. O, tu coś na małże się widzę zaczyna dziać, ale ja wam powiem, ja założyłem tutaj tą samą zanętę co tam, PV-kę, ale założyłem sobie świerszcza. PV-ka jest na małże i jest tu świerszcze założone. Tylko podniosę, jest ryba jakaś. Co to może być? Nie wiem. Trzeba będzie hamulce pozmniejszać. O, jest jaś. I tu jest na 8 metrach. Na 8 metrach jest jazik, na świerszcza i PV-kę małżową. Bardzo ciekawe. Macie takie potwierdzenie, że biorą one tu na te świerszcze też. Biorą tutaj na małże kukurydzę. Pytanie, czy na pewno trzeba nęcić, nie? Na pewno coś trzeba byłoby zanęcić. Jeszcze moglibyście sobie spróbować, tutaj na pewno jest garza, spróbować połowić na czerwone robaki, bo no na 90% bierze. Zawsze tu brały na tych 8 metrach. Też można sobie ustawić jak z medy głębokości, jakby ktoś z powikami chciał łowić i też tak właśnie w te okolice. Nie wiem, jakbym wam powiedzieć. 50-60% rzutu. Tak, żeby to gdzieś tu spadało. Też powinno się dać wyciągać jaziki pod zadania. A i pod żywca też. Niektórym żywiec jest potrzebny.
Jest jakieś branie na ten zestaw, i co prawda chwilę temu przerzuciłem. To jest haczyk wielkości 4. Czy ja zmniejszyłem hamulec, teraz się tylko zastanawiam, ale chyba to zrobiłem. No i go przerzuciłem po to, żeby zmniejszyć ten klips na 8 metrów. Dobra, siedzi ryba. No bo sami widzieliście, że ja wtedy po tym pierwszym linie, o jest jakiś jazik. Po tym pierwszym linie rzuciłem sobie na 15 metrów, ale skoro tu wyskoczyły, to mówię przerzucę i rzucę na 8. Także dobra, jest kolejny, trzeci już. Chciałem powiedzieć, że słyszę branie, ale to było na tym kiju. Dobra, czekamy na więcej. Kolejne branie na tym zestawie. Ciekawe. Co się dzieje zawsze, że hurtowo biorą ryby tylko na jednym, co? Znamy to wszyscy, nie? Ciekawe, czy coś tu siedzi. Mogę to sobie podnieść bez kręcenia. Patrzcie, jest ryba. Trochę większa niż tamta. Nie, nie jest większa. To ciekawe. No dobra, ale jest kolejna sztuka. To się liczy. No w końcu się coś dzieje na innym zestawie. Chwilę temu wpadł karaś. Coś płynie w prawo. I ten będzie największy, jak do tej pory. Bardzo ładny jaś, ale wiadomo, czego ja tu bym oczekiwał. Nie wiem, czy stać, aż zaliczę 4. 2,84 mamy noc, nie? Może będą brały dzień. W sumie to ja nigdy nie stałem tak za tą rybą, żeby ją tak nie wiadomo jak złowić. Do końca nie wiem, o jakiej porze najlepsze sztuki wychodzą. Ale na małże, patrzcie, na małże. Tu mam hak 1, nie? Hak 1, największy przypon, tu mam 13. Bo też jest różnica w reakcji zestawu na wielkość ryby. No jest też linek. Kolejny linek. Fajna sprawa. Tam zaraz ponaciągam, może przerzucę ten lewy zestaw, ale dobra, to czekam. Czekam na trofkę, co? Chyba, że się nie doczekam, bo się znudzę w trakcie godziny, jak zwykle. Dobra, siedzi tu kolejna ryba. Ale kolejny lin. No, co jest z tym linem? No, w sumie, jak wychodzą liny, tu jest też złote linie na tym łowisku. No, ale w takie cuda to ja nie wierzę, chociaż może, zobaczymy. Kolejne branie. O, tu może być coś lepszego, ale pamiętajcie. No właśnie, pamiętajcie, jedno to przypon, druga sprawa. O, dosyć gładko wyszedł. 3,3 kg linek. Coś mi smakuje ten haczyk chyba, co? Też przypon jest trochę mniejszy. No ale do takiej wielkości ryb to ten przypon jest wystarczający. Nie wiem, jakieś midori musiałoby tu wyskoczyć karp. Ale jakie duże by były? Też tam by były maks 10 kg, tak średnio patrząc. To najczęściej by były 3-5. To też wyjdzie jak te liny. Dobra, jest ryba w końcu. Tu na lewym, ale wam zaraz pokażę, co ja zrobiłem. I jest jaś. Długi czas się nic nie działo. I wspomniana na początku filmu kukurydza. Zmieniłem też przyponę na fluorokarbon 12,7. Dałem tą kukurydzę. Tu jest ten sam haczyk, co jest tam na tym prawym zestawie. To są te haki, które używamy na miedzianym pod F1 generalnie, nie? Także no. Kolejna ryba, kolejny jaś, kolejna przynęta. I tu jeszcze patrzcie, poza tym linem były kolejne 2 tu na tym prawym. Ten środkowy, nic się nie dzieje. Się zastanawiam, czy nie zmienić tu haczyka tej mugi na coś innego. Może zaraz coś wymyślę, bo się zaczynam nudzić jak zwykle. Jako kolejna ładna jazda tutaj się dzieje. O, kolejny jaź. No. Kukurydzę. Zaskakuje, nie? No, coś się tu w końcu dzieje.
Może to będzie coś większego. Nie liczę jeszcze na trofkę. No właśnie. Ale się te liny tu odpaliły na tym prawym zestawie. Kolejne 3,5 kg. Fajnie było słychać, ale niestety nie. Troszkę brakło. Już jakbym nie miał tego jazia, miałbym lina, to też byłoby fajnie. A tu jest kolejny. No właśnie, tu jest kolejny pierwszy lin w sumie na tej wędce z tą kukurydzą. I tej ryby się tu spodziewałem po kukurydzy, bo liny lubią kukurydzę. Jakaś kolejna ciekawsza ryba tu na tym zestawie. I jest to kolejny lin. 1,6. Miałem taką serię, że miałem teraz na 2 jaziki na ten zestaw, który teraz trzymam. Jednego tutaj na tą kukurydzę. Na środku się zastanawiam cały czas. Jak ten zestaw przerzuciłem, o słyszycie, ten hałasuje po rzucie, a ten nie hałasował. Tu miałem szczytówkę 42. To były najgorsze brania. Tylko to był ten haczek rozmiaru 1. Teraz dałem dalej 1, ale tą i to fluorokarbon 15,8. Myślę, że zaraz zmienię haczyk na jakąś 8 jeszcze, żeby były brania. Może to sprowokuje większe ryby? Zobaczymy. Fajnie kijaszkę wygięło. To się okazuje, że to też nie jest nie wiadomo jaka ryba. Ładny lin. Ale tylko liny, nie? No jest jakaś większa ryba? Większa, bo większa. To 2 kg może ma. No 1,8. Dobra. I tu mi się skończyła siatka podobnie jak na środkowym zestawie. Na środkowym dałem tą 8, zaraz wam pokażę. Dałem Bloody. Rozmiar 8. Dałem teraz siatkę 10, nie 20. Tak jak widzieliście chwilę temu na tym prawym. I zobaczymy jeszcze chwilę. Jak już mi się te siatki skończyły, to znaczy, że złowiłem około 30 ryb. No prawie, tak? Bo przerzucałem. Siatki znikają jak się przerzuca. Że 5 sobie gdzieś poszło. Albo bardziej zostało w wodzie. Dobra, czekamy. Ja jeszcze poczekam. Już chciałem kończyć to nagrywanie, ale sobie poczekam. Będzie 18, 19, może będą ciekawe branie. Do tego chciałbym zobaczyć, czy coś tu wyjdzie na tym środku. Bo to jest jak zwykle, nie? Zawsze jeden kij musi być mniej aktywny niż reszta. Nawet jak mamy 3 równe zestawy. No i jak zwykle, nie? Stoję 5 minut już? No tak by wypadało. Mówimy, że o 18 była 16 godzina w grze, to 2,5 minuty, także no faktycznie minęło tyle czasu, zobaczcie. Co się wydarzyło, że przestało brać? Trudno mi powiedzieć. Ja idę, tutaj jest blisko do sprzedania, zobaczymy ile tam dostanę, może coś tutaj ugryzie? Jak nie, to nie. Chciałem połowić, nie biorą. Dobra, zobaczymy co to jest. Tu jak zwykle nie ma, ale tu mówię, tam możecie sobie zobaczyć, czy ja zgarzę. Karasie pewnie na te czerwone robaki też by wpadły, także łatwa kasa do zaliczenia, plus oczywiście to, co tam wpadnie z sklepu tutaj, nie? Z marketu. Dobra, ja sprzedaję. Te ryby dosyć płatne są, co? 210? Całkiem ładna kasa, tylko że no ja łowiłem z PVA. Dajcie znać, jak wam tu poszło. Jak łowicie zwykłą zanętą. Możecie użyć jakąś zanętę na lina albo na jazie, która jest wbudowana w grze. Zawsze też możecie napisać wiadomość do mnie, to mogę wam coś wysłać. Albo zostawcie komentarz ze swoim nickiem. Tak będzie najlepiej. To też się odezwę. Najłatwiej mi się tak odhacza wszystkich, którym jak odpowiem, to już wiem, że miałem coś zrealizowane. Dobra, to ja będę kończył. Pamiętajcie łapeczkę w górę i na razie. Ja może jeszcze tu podejdę do tego spota. Postać tak na spokojnie, za trofką. Haki jedynki. Zobaczymy. To się okaże.